Jeśli twoja żona wyrazi zgodę, to proponuję, by występowała więcej i dłużej w swoich odcinkach. Kapitalny z was duet, pozdrawiam. Coś, to ona nie ma nic do zgadzania się. Oczywiste jest to, że ja rządzę w tym związku i ona robi to, co ja mówię, tak? Blondie, come over here, we're gonna record something. No, come get your drink. So you've been opening the episodes now. So what do you have to say today? There's a creepy lady staring at me. Zajechaliśmy do Boulder, Colorado wreszcie wczoraj późno w nocy, 1:30 w nocy, coś około tego. Wszyscy zdrowi i cali, nie ma problemu. Jazda była długa i męcząca, ale daliśmy radę. I don't know, did it? No, Where is it? it's over there. I cannot pick it up. It's just a moth. You can pick Are it you up. sure it was a moth? Yeah, It looked like a fly. I'm pretty sure it's just a moth. Do you see it, Sheridan? No, it probably went in this food bag. Oh my God, it's on the seatbelt. What do I do? Oh, I see it. That's not a He's moth. your friend. That is not a moth. He's your neighborhood. Ah! He's your friendly neighborhood moth. David, it's not a moth. What is it? It's like a freaking fly. I feel No, like it was moving like a moth. a fly also moves like a moth. Not really. So how do we get this off of here? Because I think that it has to go. Sheridan, isn't this a moth? No. I can't see it. I can only see its face. I feel like I need to let this thing out of here. That's not a moth. Should we just pull over? I'm just gonna pull over. This episode will be named like a moth in the car. What the heck is with today? It's not gonna bite you, it's a moth. It's not a moth, David. I saw it, it's a moth. It is a moth, you're right. Yeah. But its wings. He's not gonna do anything to you. I don't know where it went actually. I'm okay with it now that I know it's a moth. What, are you just gonna drive with it? I don't know where it went. On its back? Oh, I see it, Shannon. No, I don't. I don't know where it went, but it'll fly out and it's fine if it's just a You're moth. just gonna drive with the moth. I don't know where it went. I hope it didn't go in my jacket. Oh, what? You found it? No, I just fell. It's just a moth. Teraz tu jesteśmy i dzisiaj będzie ciekawie, bo Colorado jest piękne. Jak mówiłem już na tym vlogu wiele razy, jest to nasz ulubiony stan. Blondie zdecydowanie ulubiony stan. Ja tam może bym znalazł jeszcze 2, 3 równorzędne, które mi się podobają. Ale tak czy inaczej jest tutaj fantastycznie pod wieloma względami. Mamy dużo zaplanowane, więc dzisiejszy odcinek będzie ciekawy. Cześć Ula, dzięki, że zgodziłaś się z nami porozmawiać dzisiaj. Dziękuję za zaproszenie. Powiedz trochę o sobie, kim jesteś i skąd się wzięłaś w Boulder, Colorado? Nazywam się Ula Sztukiel, a w Boulder mieszkam już od 13 lat. Po raz pierwszy przyjechałam do Boulder w 2002 roku na program Au Pair i byłam tutaj przez 1 rok. Mieszkałam razem z rodziną i pilnowałam jej jednorocznej córeczki. Chodziłam także do szkoły i po tym programie postanowiłam wrócić do Polski i wróciłam na cały rok. Jednak pewne zmiany zaszły we mnie, żyjąc tutaj przez ten rok i pewne rzeczy się zmieniły i miałam naprawdę dużą chęć, żeby wrócić tutaj i zamieszkać tutaj. I tak też zrobiłam w 2005 roku. Ty na tym programie Au Pair byłaś tutaj w Boulder, tak? Boulder, tak. I dlatego to miejsce wybrałaś jako miejsce osiedlenia się. To znaczy wybrałam, bo tak naprawdę się zakochałam i przyjechałam tutaj i byłam z mężczyzną, którego pokochałam w tym czasie. Skończyło to się ślubem i mieszkaniem razem, i oczywiście nie wyszło. Mówię, bo miałam 22 lata, także dopiero To się był uczyłam. Amerykanin czy Polak? Amerykanin. No było to interesujące, że tak powiem, przeżycie. Jednak no nie do końca byliśmy kompatybilni i ja to wiedziałam już bardzo, bardzo szybko po naszym ślubie, że pewnie to nie przetrwa, ale nie żałuję tego oczywiście. Wszystko, co przeżyjemy, nas wzbogaca w jakimś stopniu. Absolutnie, ja tak uważam, że nas wzbogaca i A zakochałaś się wtedy również w Boulder? oczywiście
do granic. Naprawdę, dla mnie to miejsce było perfekcyjne. No, jest tu pięknie, a oprócz tego jest taka atmosfera otwartości dużej, a z tego Boulder jest bardzo znane. Wiele ludzi, którzy są inteligentni, wykształceni, którzy podróżują, po prostu mają otwarte głowy i myślenie. I mnie to bardzo mnie to pociągało. Także zawsze miałam I takie... nadal tak jest po 13 latach? Jest, absolutnie. Ja zawsze mówię, że to miejsce jest wyjątkowe. Podróżowałam po dużo miejscach w Stanach i zawsze uważam, że to miejsce jest jedno z tych wyjątkowych, naprawdę. A po 13 latach oczywiście, że krytycznie patrzę na pewne rzeczy, ale to jest po prostu coś, co się zdarza nam wszystkim, mi się wydaje, jak są tak długo w jednym miejscu. Oh, it says 2 per person. Oh yeah, There's 4 of us. that's true. Hi there. Hello. When Dave pass? The water's cold. Thank you. Enjoy. Thank you. It'll feel good. It's so hot outside. Oh my gosh, you and David. This is not hot. Dude, I know. I lived in Texas, but I freaking hated that. Left? Anywhere. Now, you see this little blue building in front of us is where we get the paddle boards. Not reserve online, but we would like to rent paddle boards. All right. Have you guys rented from us yet this season? I have, yes. Dziewczyny idą na tak zwany paddleboarding. Paddleboards to są takie dechy do pływania, trochę podobne do desek do surfowania. Chociaż pewnie zagorzali surfiści mnie w tej chwili powieszą za to porównanie, ale dla oka laika tak to wygląda. I na nich się po prostu stoi. Dają ci wiosło, stoisz sobie na tej desce i sobie wiosłujesz po jeziorku. Wygląda super, czemu nie? Fajna zabawa. A ja się postanowiłem powstrzymać dzisiaj od tej aktywności fizycznej, dlatego że strasznie słońce świeci, a ja po prostu nie jestem do końca fanem prażenia się w słońcu na otwartej przestrzeni bez ani jednej chmurki na niebie, ani kawałka cienia, więc dałem sobie dzisiaj spokój z tym. Niech sobie dziewczyny paddleboardują. Are you excited? I'm excited. Have you ever done this before? No, You think you're gonna fall in the water? I hope not. And if you're Are you excited? yeah, 12, you don't have You think you're gonna do well? yeah, Don't lose your glasses. I won't. That'd be a problem. Powiem wam jedną rzecz na temat Colorado. Człowiek się tutaj czuje inaczej. Przede wszystkim wszędzie, gdzie się jedzie, to przynajmniej tutaj w okolicach Boulder, to jest ten taki typowy krajobraz Colorado, gdzie gdzieś tam w tle czają się ośnieżone szczyty gór. I to już tak jakby dodaje klimatu i utwierdza w przekonaniu, że zdecydowanie jesteś w zupełnie innym miejscu niż wschodnia część Stanów Zjednoczonych. You haven't put it on. Under 90 pounds. No, that's the size of the life jacket. You have to put it on. That's Mom's rule. Yeah, Mom is the ruler. I'll take you, ma'am. Since you're ready. We'll take your life jacket. That will go in front of you. Keep your eye on it. Knees right around the handle, facing me. Go ahead and grab that paddle. Start getting it. Two riders, come on down. That's This board's gonna perfect. be for Awesome you. job. Druga rzecz to jest powietrze. Zdecydowanie inaczej się tutaj oddycha niż tam, gdzie mieszkamy na wschodzie USA. To miejsce po prostu jest przeznaczone dla ludzi, którzy chcą mieszkać i mieć dużo wspólnego z naturalnym środowiskiem i być na zewnątrz cały czas. Chodzić po górach, no właśnie pływać sobie po jeziorku na takim paddleboard, jeździć na rowerach, biegać, chodzić, pływać, tudzież 1000 innych rzeczy związanych z przebywaniem na zewnątrz właśnie. Dziewczyny sobie tam godzinkę albo dwie po jeziorze popływają, a ja oczywiście wykorzystam ten czas i dodam polskie napisy do ostatniego filmu. should have done it, David. It was so fun. How did it go? I feel like we should do this at home with Whisper on the board. You mean in our Chesapeake Bay Yes. access waters? Mm-hmm. Why? It was so fun. Was that good?
I think you would have liked it. It was very relaxing, although it was sunny, and I know you don't like the sun. I would have a problem with the sun. So Karen, how long have you lived in Boulder now? 3 years this time. And how would you characterize Boulder's demographics? Or, in other words, what do you think about people here? I'm not. There's a lot of cool people here. I don't know if do you mean just Boulder specifically or this area? I wouldn't mind going outside Boulder borders, so let's talk about the area. I mean, like overall, there's a ton of tech stuff here. So there's a lot of tech people here, a lot of startups here, and there's a lot of people who love the outdoors. Jest dzisiaj 6 czerwca, czyli jest lato już praktycznie. I stoję sobie obok prawdziwej góry śniegu. No, góry to może przesada, ale dobrej ilości śniegu w Colorado. I myślę, że to jest właśnie jedna z rzeczy, które chcieliśmy Wam przekazać podczas tego filmu, żeby Wam pokazać, jak fantastyczne jest to miejsce. Wystarczy sobie, jeśli się tu mieszka, wyjechać z domu, pojechać kilka mil w górę krętą drogą i ma człowiek takie widoki dookoła i może sobie pobawić się prawdziwym śniegiem. 6 czerwca pani na dole powiedziała, że normalna temperatura tutaj na szczycie tej góry w lecie to jest około 28, może 30 stopni Fahrenheita, czyli w Celsjuszu jest to. A dzisiaj mamy szczęście, bo jest tutaj 53 stopnie, więc jest całkiem ciepło jak na to miejsce. Co przyciąga nas tutaj, Polaków, jako naród, tak średnio do Boulder, Colorado? Ja bym powiedziała ogólnie, rzecz biorąc, góry i przyroda. Ogólnie rzecz biorąc. Acz z tego, co owszem też rozumiem, Boulder staje się coraz bardziej sławnym miastem w świecie. Ja przyjeżdżam do Szczecinka raz na rok i rozmawiam z moimi kuzynami, z moimi przyjaciółmi i oni mówią, tak, wiemy, Boulder, czytaliśmy w Twoim stylu, a ja sobie myślę, wow, fajnie, nie? I wiedzą ci ludzie, że to jest miasto, które jest troszeczkę unikatowe, jest troszeczkę inne niż typowe miasta Stanów Zjednoczonych, które oglądaliśmy gdzieś tam w filmach czy coś takiego. To miejsce jest naprawdę inne, bo przyroda jest niesamowita, styl życia jest laid back. Mi się wydaje, że to ludzi też przyciąga, tak? Na luzie. I ludzie przeprowadzający się z Chicago, mnóstwo ludzi z Chicago się przeprowadza w ostatnich kilku latach. To jest to, czego oni poszukują. Po prostu się wyluzować trochę w życiu, nie? Mają dzieci, nie wiem, mają 30, 40 lat powiedzmy, czy 35. Chcą trochę mieć przyjemności z tego życia. Blondie? Blondie. Blondie, Yes. where are you from? We're from Maryland. Oh, She's from I live in Colorado. Boulder. nice. I'm from Texas. Oh, really? Yeah. Well, originally I'm from Texas. I was in Fort Worth yesterday, so I just Oh like, wow. let's see, 14,000 feet difference. Yeah. Us too. Ja zawsze miałam takie poczucie w Boulder, że ja mam przyjemność po prostu bycia tutaj. I korzystasz z tego całkowicie? To znaczy korzystam ile się może. Ja mam, tak jak mówię, ja mam teraz małe dzieci, także moja sytuacja jest trochę specyficzna. To jest troszeczkę inna sytuacja. To jest sytuacja taka, którą, wiesz, przechodzą kobiety Na pewno wszędzie, się na dużo- całym świecie, dużo nie? zmienia w życiu, Dużo na się pewno. zmienia, ale mimo wszystko, nawet z dziećmi jest tyle, Boulder ma tyle do zaoferowania i mamy dostępność do przyrody. Mnie na przykład to bardzo pociąga, że mamy 3 minuty, żeby pójść do rzeki, nie? Żeby pójść w góry. Moje dzieci mają taką bardzo dostępność i mi się wydaje, że wielu Polaków jest tym oczarowana też. Tak mi się wydaje. So if I say people are very fancy here, would you agree with that? I don't think they're fancy at all. I think it's the opposite. There's not really any place you can go in Boulder that a fleece is not appropriate. So, And I think of, to me, fancy would be something where, but they are wealthy, right? Is that correct? I mean, yeah, Boulder's super expensive, so there are definitely a lot of wealthy people here. But there's also students, there's a college here, so there's
you know. So do you think you have to be wealthy to live in Boulder, or there are other ways? I'm sure there are other ways. People complain about it a lot. You know what I mean? But I mean, it's tough to live here without a lot of money, but people do. A lot of people live outside of the city and commute in because it's cheaper if you go outside of Boulder city limits. So in general, you would definitely say this is an expensive area of US to live in. It's not, you know, it's at the higher end, right? Is that correct? Yes, Boulder is. I mean, there's cheaper areas, and depending how far out you're willing to go, you know, if you're willing to live an hour from the mountains, you can get a house in Aurora for pretty cheap. But then you have to live in Aurora. Which is far away from the cool stuff. That's near where the airport is. I mean, it's an hour's drive from here, southeast Denver. Nagraj proszę jak najwięcej z Colorado. Jestem bardzo ciekawy tego stanu, bo kocham góry. Pozdrawiam serdecznie, Rafał P. Rafale, dla Ciebie proszę bardzo, tak właśnie wygląda Colorado. W danym miejscu koło zwykłej drogi można się zatrzymać i podziwiać takie właśnie widoki. A jeśli chodzi o góry, to jest tutaj tyle do chodzenia dookoła miejsca, w którym jesteśmy, Boulder, Colorado, że nie da się tego przejść w ciągu długich miesięcy. Ludzie nawet mają tutaj takie cele najróżniejsze, jak na przykład zaliczyć wszystkie trasy górskie właśnie, takie, po których można chodzić wokół Boulder w ciągu 1 roku. Jest to całkiem ambitny cel, bo jest ich bardzo dużo i praktycznie, żeby to zrobić, a zresztą nie wiem dokładnie. Karen, you said before that people have goals here, like get on all the trails around Boulder within a year or something? Yeah, hike all the trails in Boulder and in the same calendar year. How often do you have to be in the mountains to get that done? Like, I don't know, there's a lot of them, but some of them are short, you know, a lot of them connect to each other, so. but you have to hike like twice a week, 3 times a week to get it done within 1 year? Yeah, probably something like that. I don't know exactly. In any case, it's many trails. Yeah, there's a lot of trails, yeah. Okay. Let's do it. A silhouette picture. Yeah, So, do some pose. a pose, like downward dog or something.